kobiety Hamer nie myją się od pasa w górę i to jest związane z ich wierzeniami. Witam Cię kolejnego dnia. Jesteśmy dzisiaj w wiosce Hamer. To jest plemię również półkoczownicze i to już jest ostatnie plemię, które będziemy tutaj oglądać. Oni słyną z dwóch rzeczy. Po pierwsze, kobiety mają bardzo fajne i ciekawe fryzury, mężczyźni zresztą też. No i jeszcze dodatkowo słyną z tego, że chłopcy w momencie, gdy stają się mężczyznami, muszą przeskoczyć przez ułożone 6 byków. Jeżeli tego nie zrobią, no to nie są godni tego, żeby zostać mężczyzną i mieć rodzinę. Także zaraz będziemy Ci to wszystko pokazywać, opowiadać i wypytywać ich, jak wygląda ich życie tutaj na tej wiosce. Waniarkę, Waniarkę. Ime korup nason shaqo minaman imayma. Ni ime wogechona. Angalo ina fi baraka de kare fi tira fi ade. Angala ina. Taimbe. Angala ina chokat imati ana. Amat chokat. Hamer jest drugą populacją tutaj, jeżeli chodzi o plemiona w Dolinie Omo i oni żyją wyłącznie z hodowli bydła i zwierząt. Nie uprawiają żadnych roślin, w przeciwieństwie na przykład do Ari. Ari są numer 1, jest ich tutaj najwięcej, ale Ari są bliżej cywilizacji. Oprócz tego, że zajmują się hodowlą bydła, zajmują się również jeszcze rolnictwem. No to w związku z tym pewnie jest im łatwiej, bo mogą te produkty sprzedać. A ci tutaj raczej żyją troszkę bardziej jak Masajowie, tak mi to przypomina, bo Masajowie też nie uprawiają żadnych roślin, tylko hodują bydło. Plemię Hamer znane jest ze specjalnej ceremonii skakania przez byki. Chłopiec, zanim stanie się mężczyzną, musi przeskoczyć przez byki. Jeżeli mu się to uda, może zaręczyć się z dziewczyną. Nie zna swojej wybranki, ponieważ to ojciec organizuje mu kandydatkę przed ceremonią skakania przez byki. Dopiero jak rodzina chłopca zbierze odpowiednią ilość posagu, takiego jak bydło czy ziemia, mogą dokonać transakcji zaręczyn. Na otrzymanym kawałku ziemi dziewczyna musi zbudować dom dla całej rodziny. Mężczyzna może mieć 3 lub 4 żony, mają tu poligamię. Każda żona nosi symbole, po których rozpoznasz, którą dokładnie jest żoną. Są to metalowe obroże na szyi. Za chwilę je zobaczysz. Plemię Hamer zajmuje się hodowlą bydła, nie uprawiają roślin. Teraz jest jeszcze wcześnie rano, więc bydło jest w zagrodzie. Po śniadaniu mężczyźni zabierają zwierzęta do buszu. Około 5 po południu wracają z bydłem do wioski. Tylko mężczyźni są za to odpowiedzialni. Kobiety siedzą w wiosce i zajmują się gospodarstwem domowym. Piją kozie mleko, co daje im siłę. W okresie głodu głodują wyłącznie kobiety. Mężczyźni jedzą wtedy normalnie. Po zamążpójściu kobieta nie myje się od pasa w górę do końca życia. Tak mówi ich kultura. Wierzą w to, że jak się umyją, to coś złego się może przydarzyć. Dziewczynki mają różne fryzury w zależności od wieku. To jest to urządzonko, które każdy nosi przy sobie, mężczyzna, to jest tylko dla mężczyzn i oni używają tego do bardzo wielu zastosowań. Głównie do siedzenia, ale też do spania. Oni potrafią spać na stojąco, podpierają sobie to pod głowę, pod szyję i w ten sposób śpią. Like sleeping, so sitting during in the way when the farming land after farming is like resting. So the men always was walking with the pillow. Yeah, That's the name. Yeah, the name of pillow. So like take, then always will like symbol of the men. Yeah. So, so she's the first wife for husband. What is it? This metal. Metal. So yeah. like when promise for men. I see. Like I see. ring. Ring. Yeah. Yes. When you first wife, you have to like this. Yes. You know, for example, she's the second one. Second, and Yeah. have 2. Yes. Yeah, 2, and then I see. no like this. Just Is it possible she takes off this or wear all the time? no, all the time. All the time. Yeah. I see. Czyli tak jak nasze, powiedzmy, europejskie kobiety nosicie obrączkę, tak one noszą to na szyi i nie sięgają tego w ogóle. Ta pani jest drugą żoną, a ta pani jest pierwszą żoną. Czyli stąd wniosek, że ona ma tylko jedną taką obręcz na szyi, a tamta ma 2.
Ano kon ngebitte garta mulu. Galli bide da mata. Siyasa yara ka. Ya qadancha gas. Nana tamara istigeban mo an zagay mo ko dalar ulak gishe. Allah gishe tamar ni bas. Kitamarna be qullal ina facce gishan be tamarna ina faye baqat ki ashkan bzin bada. Ale tutaj jest ciasne wejście, tak jakbyś wchodził do jaskini. Dom wygląda zupełnie inaczej niż te masajskie chaty. Tu jest przewiew i zobacz, że te żardzie są tak poustawiane, że normalny wiatr może przelatywać. Mamy dzbanki z dyni albo ze skóry. From which material is This is calabash. Calabash? Yes. Okay. To jest tykwa. Thank you. To jest tykwa, tak właśnie. To chyba ja nie wiem, czy na stole nie stanęło. To jest tykwa. To jest bardzo lekkie. Tak wygląda kawka, którą będziemy pili. I see they make scars as well. No, this no scar. To whipping time, the backside. Aha. You see the backside? I see. Yeah, whipping. Czyli jak jest ta ceremonia skakania przez byki, no to wtedy kobiety z rodziny syna poddają się biczowaniu po to, żeby go wesprzeć moralnie. I później stają na ciele tego typu blizny, jak widzisz. Oni nie robią tych blizn sobie tak jak tamte plemiona, żeby na przykład coś oznaczyć, że są dzielnym wojownikiem albo coś, tylko właśnie podczas tej ceremonii. Mante oita tieder oyon oninda jaga sinsi peporo wonkirdo wasa bal gole ukule wasa bal ina ante aminki daqani ulaki gishe aminki na koye aiginki che uri kansa tuni gala banogin embet uri kansa Yang gatum garno? Minor kansa Kalau dibat ini kan lagi rasanya kan rata rasanya kasih dai się kompletnie. Swoje cenne rzeczy mają schowane tutaj na tej takiej, nie wiem, półeczce, która jest na górze. A generalnie ta chata jest bardzo skromna, zobacz, tutaj generalnie nic nie ma. Jakiś karnister na wodę, jakieś podstawowe rzeczy, trochę śmieci, z naszym europejskim rozumieniu oczywiście. Oni to wszystko wykorzystują. So this is not porridge. Aha. This is couscous. Couscous. Yeah, like iguali. Okay. Yeah. They make the maize powder. Yes. Then they mix. There is the red beans. Te kobiety są już zamężne, bo mają inne fryzury, plus mają pozakładane na szyję te obręcze, a te dziewczyny jeszcze są młode, jeszcze nie są zamężne, ale są pobite i jakby pokaleczone na plecach, mocno to widać. Biją je 5 różnymi rodzajami patyków. Jesteśmy 60 km od granicy z Kenią, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo głęboko w kraj i bardzo daleko. Dzisiaj już powoli będziemy wracać na północ. Cieszę się bardzo, ponieważ odwiedziliśmy mnóstwo miejsc w tym kraju. Kawał drogi zrobiliśmy. Na tych motorkach z nimi wczoraj i dzisiaj jakieś 250, może nawet 300 km, więc mieliśmy okazję nie tylko odwiedzić 4 różne plemiona, które różnią się między sobą, ale też zjeździć kawał kraju na motorach, co też jest jakimś tam zabawą i fanem, aczkolwiek jest to zadanie bardzo niebezpieczne i ryzykowne. Stwierdziliśmy, że chyba bardziej ryzykowne niż jeżdżenie autostopem na północ kraju, tam gdzie rebelianci jeszcze opanowują te tereny.
No a tak wygląda transport ludzi w Afryce. Tyle, ile da się załadować na wywrotkę, tyle się załaduje. Jak zdecyduję się na podróż autostopem do stolicy i chyba tak jednak zrobię jutro, no to myślę, że takimi transportami też będę podróżował.